Cześć! Zeszłoroczne Maroko zaostrzyło nasz apetyt na klimaty świata arabskiego, w efekcie czego zimową aurę zamieniliśmy na 9-dniowego tripa po słonecznym Omanie. Zapraszam na relację z tego mega gościnnego i bezpiecznego kraju, idealnego do overlandingowej przygody, którego mieszkańcy uwielbiają biwakowanie na łonie natury nie mniej niż my. Nasza trasa obejmowała łącznie ponad 1900 km, w dużej mierze poza asfaltem, tworząc dużą pętlę od Muskatu po okolice wyspy Masira. Większość czasu spędziliśmy w piachu, nocując na plażach lub na pustyni. Naszą podróż zaczęliśmy w Muskacie, odbierając naszego 4-litrowego Land Cruisera w wypożyczalni Active Oman. Odbieramy właśnie auto. Jest Toyota. Namiocik na dachu. Jeszcze kolekcjonujemy sprzęt. No, jesteśmy trochę zapakowani, ale jakoś damy radę. Dzisiaj będzie mięsko z wielbłąda. Coś czuję, z grilla na ognisku. Wyjechaliśmy z Muskatu i korek. Stoimy od już chyba godziny, bo jakiś, nie wiem, peleton rowerowy przejeżdżał. Zablokowana droga przez policję i wszyscy stoją. Po długich przebojach dotarliśmy na pierwszy punkt widokowy i jest tak tutaj ładnie. W końcu dotarliśmy na miejsce naszego pierwszego noclegu, na plażę Sifach, na której dołączyła do nas druga ekipa w składzie Mariola, Bartek i Ben. Żeby się ustawić, musieliśmy się po raz pierwszy, i jak się okazało nie ostatni, zmierzyć z omańskim piachem, spuszczając powietrze z opon. Pięć kilometrów przejechaliśmy i już maska do góry. Będziemy pompowali kolana, bo do 1,5 bara na plaży zjechaliśmy, ale po asfalcie się nie da tak jeździć. A tu przyszły nam pomocnice i pomocnicy. Ruszamy w nasz pierwszy wąwóz Wadi Al-Maih. Napawając się widokami okalających nas skał, mamy świadomość, że to dopiero początek i takie trasy przez Wadi będą towarzyszyły nam przez cały kolejny tydzień. Po drodze przekraczamy zwrotnik Raka, zmierzamy dalej na południe do kolejnego wąwozu Wadi Al-Arbaian. Nie kąpiemy się w wodach Wadi, jedynie chwilę rozprostowujemy nogi, po czym lecimy dalej na wybrzeże ze świadomością, że do zmierzchu zostało niewiele czasu. Chcemy jeszcze dzisiaj zobaczyć Bimah Sinkhole. Tylko na chwilę, żeby odhaczyć, bo choć to piękna formacja, to jest ona w pełni turystyczna i wiele w niej dzikości, za którą zazwyczaj nawijamy dziesiątki kilometrów przelotu. Na plażę TV trafiamy o zmroku i dopiero nad ranem możemy ocenić jej uroki i ograniczenia. Uwaga! Duże prądy, no i dla swojego bezpieczeństwa nie wolno pływać. Ale jeśli zdecydujesz się, to pamiętaj, żeby szanując lokalną kulturę, pływać w odpowiednim ubraniu. Chodzi o to być może, że jak cię będą wyciągać z wody ratownicy, żebyś nie onieśmielił ich. Kolejny dzień rozpoczynamy od wycieczki do wąwozu Wadi Shab, na końcu którego znajduje się jaskinia, do której można wpłynąć. Aby tam się dostać, trzeba zaliczyć około godzinny trekking malowniczym szlakiem. Na miejscu czeka nagroda w postaci kąpieli w czystej, słodkiej wodzie. Niestety wespół z innymi turystami, licznie odwiedzającymi to miejsce, szczególnie kiedy dotrzesz tak jak my, w weekend. Uciekamy z wybrzeża przez góry, obierając drogę choć utwardzoną, to przeznaczoną wyłącznie dla aut 4x4, ze względu na kąt nachylenia i liczne serpentyny. Trochę brakuje mi drona, żeby fajnie pokazać ten podjazd. Od kilku miesięcy można zabrać drona do Omanu, ale po uprzednim wykupieniu licencji za $70 na platformie flyserp.com, a następnie opłaceniu cła w wysokości 10% wartości drona. No i w efekcie dostaje się mapkę obszarów, na których można latać. Nie wiem, czy nawet tutaj legalnie bym mógł. Taki sobie deal. Przestaję więc żałować i wracam do cieszenia się widokami płaskowyżu, na którym, w drodze na pustynię Wahiba Sands, mijamy m.in. grobowce z epoki brązu. Na pustynię docieramy grubo po zmroku i dzięki roztropnej decyzji dziewczyn oraz szybkiej reakcji Marioli lądujemy na pustynnym kampie, zamiast rozbijania Majdanu na dziko.
Dopiero rano możemy podziwiać piękno otoczenia, w jakim się w nocy nieświadomie znaleźliśmy. Dzisiaj będzie jajecznica na śniadanie. Cały plan w pizdu. Wywróciła się patelnia, cebulka tyle smażona. Trudno będziemy jeść z piachem, weź to trochę tylko zsuń i jakoś damy radę, no. O, teraz coś się na pewno nie przewróci. Pięknie to Robert zrobił. Sól? Sól jest. Czy później? Kapło mi trochę na piasek, ale malutko. To wiesz co, cebulkę jakbyśmy tam przesunęli. Zepnie się, to będzie akurat. Jesteśmy na pustyni Wahiba Sands. No i dzisiaj będziemy bawiliśmy cały dzień w piachu. 200 km około mamy do przyjechania, żeby dojechać tam na południe w kierunku Malediwów, Omanu, tak to miejsce się nazywa. Daleko są Sugar Dunes. Wolisz zabawę na pustyni czy na plaży? Jedno i to samo. Tutaj mieliśmy spać, ale nie dojechaliśmy, bo już było ciemno i ponuro, ale nadrobiliśmy dzisiaj kemping, a ja zjem sobie, wypiję znaczy się fresh laban, full fat, pasuje do mnie akurat, jak ulał. Po 2 godzinach trasy uznaliśmy, że tak prześmignąć pustynię w Trimiga to przecież bez sensu. Musimy gdzieś zjechać, się trochę pobawić. Przecież jesteśmy na 2 auta, a więc jest asekuracja, prawda? No przecież 2 auta się naraz nie zakopią. I co teraz? Teraz będziemy się wykopywać. Jak się nie uda, no to może nas wyciągną. Nasi znajomi tam w oddali, również zakopani. Kolejne pół godziny, dalej obydwa auta zakopane. Nareszcie! Duże dzieci dostały łopatki i mogą się bawić. dziecko. Też się cieszysz? Ja średnio. Ja już nawet szłam tam do tych panów, stwierdziłam, że idę, bo tam stoi jakiś pick-up. Stop! Nie. Przyjechała lokalna kawaleria. To już się tutaj prawie też zakopał, więc już prawie byśmy 3 śmieszki by stały. Dwie godziny spędziliśmy na wygrzebywaniu się z piachu. W związku z czym nie dojechaliśmy dzisiaj nad wodę. I druga noc na pustyni, tym razem na dzikusa gdzieś stamtąd przyjechaliśmy. Gdzieś tam daleko jedziemy jutro. Następnego dnia kończymy ostatni etap pustyni, trzymając się już szlaku, na którym zakopanie raczej nam nie grozi. A największym wrogiem auta jest tarka, która oprócz przewracania śniadania w żołądkach powoduje, że namioty dachowe zaczynają nam się same odkręcać. Po 2 dniach w kompletnej dziczy dotarliśmy do cywilizacji. No, jaka by ona nie była, ale jest restauracja, więc postanowiliśmy zjeść. Rezygnujemy finalnie z wjazdu na wyspę Masira i za cel obieramy półwysep, na końcu którego czekają na nas malownicze, piaszczyste mierzeje. Przygotowałem 2 traki, choć miałem świadomość, że ten po lewej jest bardziej ryzykowny, to Google Maps uznało, że jadąc nim będziemy 20 minut szybciej. Ignoruję więc własne obawy, co się okazało kardynalnym błędem, i zjeżdżamy z asfaltu bez obniżania ciśnienia w oponach. Momentalnie gubię drogę i decyduję się skrócić trasę, jadąc do traka na azymut, po istniejących śladach. Początkowo jest obiecująco, ale bardzo szybko większość śladów znika, a powierzchnia okazuje się nie być zwykłą pustynią, tylko wyschniętym słonym jeziorem, których mnóstwo w tym regionie. Skruszała powierzchnia pęka niczym cienki lód, skrywając pod sobą słoną, płotną masę.
Póki cisnę do przodu, auto jedzie, ale chwilę po decyzji o zawróceniu auto zaczyna się kopać, więc odpuszczam, zanim wkleimy się głębiej. Drugie auto jest lżejsze, więc zajechało kawałek dalej. Im lepszy samochód terenowy, tym dalej trzeba iść po traktor. Wjechaliśmy na jezioro słone. Oprócz tego, że jest słone, to jest grząskie. Idą wojownicy offroadowi. 5 muszkieterów z łopatami. To była akcja. A tutaj widać, jaka jest różnica, kiedy nie jest spuszczone powietrze i kiedy powietrze jest spuszczone. Tutaj jest 1,3, 1,1, a tutaj jest 2,3 bara. Prysznic na środku słonego jeziora. Proszę bardzo. Na wygrzebywaniu się straciliśmy około godziny, co jak się okazało później było dużym osiągnięciem, bo zdarzało się tam podobno pechowcom spędzać i kilka dni, a i wojskowe pojazdy tam utykały. Małe to jednak pocieszenie, bo znów zachód słońca zastał nas w trasie, a nie na kocyku na plaży, co nie budziło entuzjazmu części ekipy, a u mnie wywoływało poczucie winy. W końcu to ja nas w te solnisko wprowadziłem. Na szczęście plażing i smażing nadrobiliśmy po śniadaniu następnego dnia. Czas na kąpiel i leżakowanie. Przyjechaliśmy stamtąd. Tak dookoła. Hen. Stamtąd. Ruszamy dalej, na ostatnią plażową lokację tego wyjazdu, Sugar Dunes. Ale żeby tam dotrzeć, czeka nas przeprawa przez pustkowia oraz kolejne wyschnięte słone jeziora, które tym razem objeżdżamy ze szczególną uwagą. Zdarza nam się w końcu trochę pobłądzić, na szczęście w pięknych okolicznościach przyrody. Zaliczamy przejazd 2 plażami wzdłuż Oceanu Indyjskiego. Rezygnujemy z lunchu i mycia auta po drodze, żeby tym razem na plażę i na wydmy dotrzeć za dnia i móc się trochę powylegiwać w popołudniowym słońcu. Dojechaliśmy na Sugar Dunes. Co dzisiaj będzie na obiad? Będzie wszystko ze wszystkim. Oraz polane oliwą. O, oliwą, to super. Bartek, jak Tobie się podobał dzisiejszy dzień? Pijam Bacardi na jego cześć. Zdrówko. Ten dzień był bardzo udany. Dziś się nie zakopaliśmy. Brawo, brawo dla nas. Tam jest Artur, człowiek z lasu. Piecze mięso. Ten dzień jest dniem przelotu, gdyż wracamy 400 km na północ w kierunku Niżwy, kończąc tym samym pustynno-plażowy 6-dniowy etap podróży. Piach z jedzenia, z oczu i ubrań będziemy wytrzepywać jeszcze przez kolejne dni, a i tak z pół kilo przywieziemy do Polski. Wieczorem odwiedzamy Suk, czyli targ w Niżwie i lecimy na nocleg na 2000 metrów nad poziom morza w paśmie Jabal al-Dar. Przyjechaliśmy wieczorem, więc nie widzieliśmy tego widoku. Czy po zmroku przyjechaliśmy. Zaczynamy etap górski. Dzisiaj rozstajemy się z drugą ekipą. Mariola, Bartek i Ben, którzy przylecieli wcześniej niż my, wracają do Polski, zaś my udajemy się w kierunku najwyższego szczytu Omanu, Jabal Shams. Na sam szczyt nie można wjechać, gdyż znajdują się tam obiekty wojskowe, ale robimy za to krótki trekking trasą, która się nazywa Balcony Walk. Następnie objeżdżamy pobliskie szczyty oraz udajemy się do Wadi Dam. To jest nasza ostatnia noc w górach. Teraz chcesz coś powiedzieć. Chodź na drogę. Rozpoczynamy ostatni offroadowy dzień w Omanie. Do Moskatu pojedziemy górskim szlakiem przez szczyt Jabal Hat, mijając po drodze Snake Canyon. Ale zanim tam dotrzemy, wjeżdżamy jeszcze do ostatniego wąwozu, Wadi Gul, któremu się wczoraj przyglądaliśmy z góry podczas trekkingu trasą Balcony Walk. Trasa, którą przemierzamy, pasmo górskie, jest godnym pożegnaniem Omanu. Jadąc w stronę Muskatu zjeżdżamy ostro w dół na reduktorze i skrzyni zablokowanej na drugim biegu, żeby nie wykończyć hamulców. Te 1900 km, które tutaj zrobiliśmy, naprawdę zapewniło nam dużo doznań offroadowych. Był piach, było błoto, były ostre podjazdy, zjazdy górskimi szlakami. Jeśli ktoś z Was chce je powtórzyć, link do tracków na Wikilog znajduje się w opisie filmu. Kończymy offroadowy wyjazd.
Dojeżdżamy już do Muskatu, minęliśmy właśnie Snake Canyon. No i jest to dobra okazja do tego, żeby wkleić ostatnią naklejkę. Po Muskacie kręcimy się tylko dla zabicia czasu i wypełnienia żołądka. Odwiedzamy targ o wiele mniejszy od tego w Niżwie, obchodzimy meczet sułtana Qabosa i obserwujemy na plaży Kulika Wielkiego, który podobnie jak my uciekł tutaj z Europy przed zimą. Kiedy kończę montować ten film, wiszący w powietrzu od tygodni konflikt eskalował i loty w ten rejon już są odwoływane, a pierwsze grupy turystów zaczynają poszukiwać hoteli na dodatkowe noce. Mam nadzieję, że działania wojenne zakończą się jak najszybciej i żebyście mogli bez problemów sprawdzić, czy faktycznie jest tu tak fajnie, jak pokazujemy na naszym kanale. My zaś już tymczasem zaczynamy przygotować się do kolejnego wyjazdu. W końcu ile można siedzieć w domu? Tak więc do zobaczenia na szlakach!